Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Atak popytu, czyli WIG20 wśród najlepszych indeksów na świecie. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I informuję, że wszystkie wykresy, które zostały zużyte do stworzenia tego wpisu, pochodzą z dwóch platform Xstation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Atak popytu, czyli WIG20 wśród najlepszych indeksów na świecie. Zakończyliśmy październik, miesiąc teoretycznie krachów. Okazało się, że na indeksach giełdowych krachu nie ma, więc warto się zastanowić, co się może dalej wydarzyć. Jak widzimy na tym pierwszym wykresie, czyli statystyka dotycząca zachowania się indeksu giełdowego w Turcji, okazało się, że październik przyniósł najlepszy zwrot od 19 lat na indeksach giełdowych. W tamtym kraju dzieje się w ostatnim czasie bardzo dynamiczna fala wzrostowa, ponieważ nie jest to jedyny miesiąc o tak bardzo wysokiej dynamice tendencji wzrostowej, czyli atak popytu widzimy. I na następnym bardzo ciekawym wykresie chciałbym pokazać, jak bardzo na przestrzeni od samego początku tego roku niektóre indeksy giełdowe rosną, a niektóre indeksy giełdowe spadają. I widzimy, że wśród tych najgorszych indeksów giełdowych na świecie jest indeks WIG20, chociaż najgorszym indeksem w ogóle na świecie jest teraz węgierski indeks giełdowy i widzimy, że tendencja ku temu, żeby wyprzedawać cały region, jest teraz najbardziej widoczna z powodu oczywiście ryzyka geopolitycznego, które pcha indeksy giełdowe w naszym regionie bardzo mocno w dół. Natomiast jeżeli zobaczymy, jak zachowały się indeksy giełdowe w październiku na przestrzeni ostatnich 30 ponad dni, to widzimy, że indeksy giełdowe znowu się podzieliły na kilka różnych części. Spośród tych najlepszych oczywiście na uwagę zasługuje zachowanie indeksu giełdowego w Turcji, ale wśród tych najlepszych indeksów giełdowych jest WIG20, który rośnie o ponad 11%, więc tendencja wzrostowa jest bardzo dobrze widoczna. I wygląda na to, że jesteśmy w grupie takich indeksów giełdowych, wśród których nawet jest indeks Dow Jones Industrial Average, który rośnie prawie 14% w październiku, czyniąc ten miesiąc jednym z najlepszych, oczywiście także na przestrzeni wielu ostatnich lat. Czyli atak popytu na ryzyko jest widoczny. WIG20 jest wśród najlepszych indeksów na świecie. No i pytanie jest uzasadnione, co się będzie tutaj dalej działo. Na uwagę zasługuje sam wykres indeksu WIG20, ponieważ widzimy, że cały miesiąc kształt świecy miesięcznej zachęca do tego, żeby wieścić, że będziemy świadkami kolejnego odbicia od strefy potężnych wsparć, które na przestrzeni ostatnich 14 lat prowadziły do większych wzrostowych ruchów w górę i kształt tej świecy, która jest teraz tworzona, moim zdaniem zachęca do tego, żeby wieścić, że prawdopodobnie i tym razem tak będzie, że indeks WIG20 rozpoczyna tym październikowym zachowaniem jakiś większy impuls wzrostowy. Oczywiście ryzyko geopolityczne cały czas jest z nami. Jeżeli dojdzie do jakiejś eskalacji, to indeksy giełdowe, zwłaszcza indeks WIG20, będzie znowu sypany. Natomiast moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że zachowanie indeksu giełdowego WIG20 w październiku będzie zachęcało do tego, żeby wieścić następne odbicie tej potężnej strefy wsparć, która jest widoczna na wykresie miesięcznym. Jako że dzisiaj nie ma oczywiście handlu na indeksie WIG20, skoncentrujemy się na rynkach zagranicznych i będzie to dzisiaj tylko jeden wpis i oczywiście zapraszam ponownie dopiero jutro. Jeżeli jesteśmy na rynkach związanych z polskimi aktywami, to oczywiście równolegle do tego, co się dzieje na indeksie WIG20, obserwujmy warszawską giełdę, obserwujmy zachowanie polskiego złotego, ponieważ na wykresach miesięcznych euro-złoty i dolar-złoty także kształtują formacje zachęcające do tego, żeby wieścić aprecjację krajowej waluty. I widzimy bardzo wyraźnie, że umocnienie krajowej waluty w październiku jest powiązane z zachowaniem indeksu WIG20. Wniosek jest taki, że do Polski prawdopodobnie zaczyna napływać kapitał zagraniczny i to on kreuje tendencję na indeksie WIG20, więc jest uzasadniona teza o tym,
że jest rosnąca szansa na większe wzrostowe odbicie na indeksie WIG20 i kontynuacja tendencji wzrostowej w końcówce miesiąca. Co jest także ważne, na parach związanych ze złotym udaje się wrócić do wewnątrz kanału wzrostowego wieloletniej historii. To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość i zachęca do tego, żeby naprawdę wiesić aprecjację krajowej waluty. Na przestrzeni ostatnich miesięcy widzimy rosnącą siłę starej ekonomii, starych gospodarek, spółek defensywnych względem spółek cyklicznych, spółek, które mają długą historię, nie tych narażonych bardziej na ryzyko związanych z krótkoterminową historią. Więc ten następny wykres pokazujący właśnie jaki jest stosunek wskaźnika indeksu giełdowego Dow Jones do indeksu Nasdaq 100 i to, że właśnie od przełomu poprzedniego i tego roku dochodzi znowu do zmiany tendencji ku tym spółkom bardziej defensywnym niż spółkom cyklicznym. Widać po prostu tutaj jak na dłoni. Sam indeks giełdowy S&P ewidentnie poprzez swój kształt świecy miesięcznej zachęca do tego, żeby też ta tendencja wzrostowa była widoczna na Wall Street. A dlaczego tak jest? Ponieważ na wykresie tygodniowym mamy potwierdzone odbicie od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym. Ja ten wykres pokazuję bardzo często, ponieważ on określa moim zdaniem to, czy teraz dyskontujemy spowolnienie gospodarcze o charakterystyce krótkoterminowej i płytkiej, a nie to, że będziemy świadkami głębszej recesji w amerykańskiej gospodarce. Na przestrzeni ostatnich wielu lat, kiedy indeks giełdowy odbijał od swojej średniej 200-sesyjnej, oznaczało to, że rynek giełdowy dyskontuje krótkoterminowe spowolnienie gospodarcze, a nie długotrwałą recesję w amerykańskiej gospodarce i prawdopodobnie tak jest teraz, ponieważ giełda jest barometrem tego, co się wydarzy, co się stanie w przyszłości w amerykańskiej gospodarce na przestrzeni następnych 6 do 9 miesięcy, czyli mówiąc w skrócie na wiosnę 2023 roku. Jako że indeksy giełdowe nie złamały poziomu 3600 punktów, nie było krachu, więc prawdopodobnie oznacza to miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki niż twarde. Takie są moje wnioski. Co jest ciekawe, na przestrzeni październikowego odbicia rośnie procent spółek, które tworzą swoje 52-tygodniowe maksimum na indeksie S&P. Jest ich już około 5%, natomiast ten wskaźnik jest na poziomach najwyższych od kwietnia i to powinno dawać także do zrozumienia, że buduje się pewnego rodzaju grupa spółek, które są już w tendencjach wzrostowych i mają nowe roczne maksima. Co oczywiście niepokoi, to rosnące oczekiwania inflacyjne i ten wykres, który widzimy, pokazuje, jak na przestrzeni października wzrosły jednak znowu oczekiwania inflacyjne, a przed nami Fed. Przypominam, jutro wieczorem mamy Fed i te wydarzenie oczywiście ustawi nam końcówkę tego tygodnia, więc prawdopodobnie dzisiejsza sesja będzie na przeczekanie, na doczekanie, na wychłodzenie wskaźników, ponieważ dzisiaj nie ma ważniejszych danych makroekonomicznych. Co prawda wskaźnik ISM sektora przemysłowego dla Stanów Zjednoczonych o godzinie 15 jest oczywiście interesujący, ale na razie nie widać tutaj większych. Myślę, że jeżeli indeks giełdowy, ten wskaźnik ISM nie spadnie poniżej poziomu 50 punktów, to indeksy giełdowe raczej powinny dzisiaj być optymistyczne. Na co jeszcze moim zdaniem warto zwrócić uwagę? Jak zachowuje się giełda w Japonii, która potwierdza tendencję wzrostową. Natomiast jak widzimy na giełdzie w Japonii, ostatnie kilka miesięcy to jest takie falowanie. Raz indeksy rosną, później spadają i mamy do czynienia z konsolidacją, ale obroniło się wsparcie, które jest widoczne na wykresie. Więc moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że jednak indeksy giełdowe także w Japonii spróbują tendencji wzrostowej, ale relatywnie najlepsza wśród tych największych giełd na świecie jest giełda niemiecka, która już zaczyna wyraźnie naruszać, pokonywać linię tendencji spadkowej, czyli linię Bessy. Ona jest bardzo dobrze widoczna na tym wykresie. Prawdopodobnie jest to efekt tego, że mamy osłabione euro, a niemiecka gospodarka nastawiona na eksport lubi, kiedy euro jest osłabione. Natomiast jest duża szansa moim zdaniem, że jednak wsparcia się obronią i tendencja kontynuacji wzrostowej na indeksie DAX będzie szczególnie dobrze widoczna, będzie lepsza niż na przykład na indeksie S&P. Gdyby jeszcze bardzo dynamicznie zaczął rosnąć Bitcoin, byłoby to
byłaby to dobra informacja, natomiast trwająca już od roku Bessa na tej najpopularniejszej kryptowalucie przynosi nam w ostatnich dniach przejście przez linię Bessy, przez tą roczną linię Bessy. Moim zdaniem rośnie szansa na to, że też kryptowaluta będzie wzmacniała presję popytową, czyli atak popytu na ryzyko będzie miał uzasadnienie. No i oczywiście w tym wypadku należy także wrócić do tej statystyki, która mówi, że październik to jest generalnie najlepszy miesiąc dla indeksów giełdowych na świecie, dla indeksów giełdowych w Stanach Zjednoczonych i w Europie. No i jeżeli tak jest, to cały czwarty kwartał jest bardzo dobrym miesiącem, bardzo dobrym kwartałem, najlepszym kwartałem wśród całego roku. No i jeżeli w październiku giełdy papierów wartościowych rosły, to jest moim zdaniem ogromna szansa, że będzie wyciskanie indeksów giełdowych na koniec roku tak wysoko jak się da, czyli że rajd Świętego Mikołaja już właśnie teraz trwa na naszych oczach. Spośród innych ważnych aktywów oczywiście patrzymy na obligacje, tutaj niewiele się dzieje, jesteśmy cały czas w okolicach 4% na rentowności, ale w tym wypadku czekamy na jutrzejszy Fed. Moim zdaniem ma to duże znaczenie. Jeżeli Fed da nam tutaj paliwo do kontynuacji tendencji wzrostowej, to myślę, że jest duża szansa na to, że obligacje wrócą poniżej poziomu 4% na rentowności. Odbicie od poziomów ważnych wsparć widzimy także na niemieckich obligacjach. No i co jest także ciekawe, amerykański dolar zaczyna czekać na to wydarzenie, które będzie miało jutro miejsce, czyli moim zdaniem dzisiaj na euro-dolarze na rynku walutowym niewielka zmienność. Powinniśmy po prostu czekać na to, co jutro wskaże nam Fed. Natomiast na wykresie miesięcznym widzimy, że euro-dolar stara się wrócić już trwale do wnętrza tego kilkuletniego kanału wzrostowego, a to jest dobra informacja, natomiast teraz trzeba wrócić nad parytet, żeby te wskazania były pozytywne i żeby oczywiście był to sygnał, że kapitał z Wall Street szuka na całym świecie stopy zwrotu i w takiej sytuacji warszawska giełda jest jednym z idealnych celów inwestycyjnych. Na wykresie miesięcznym obserwujemy także kontynuację tendencji wzrostowej na dolar-jenie i potwierdzenie wsparcia w krótkoterminowej perspektywie na poziomie 146, więc utrzymanie się powyżej zachęca do tendencji wzrostowej, a spadek poniżej da techniczne sygnały ku tendencji spadkowej. Mamy sygnały umocnienia funta brytyjskiego na wykresie miesięcznym, ponieważ utrzymujemy się poniżej poniżej 0,87. To wsparcie jest ważne. Inwestorzy zwracają uwagę na kluczowe miejscach do handlu na parze Australia do Nowej Zelandii. Tutaj średnia 200-sesyjna także jest w grze. Natomiast także pojawiają się sygnały o tym, że bardzo dobrze z ryzykiem zaczyna korelować zachowanie pary Australia do jena japońskiego. Więc jeżeli będziemy w najbliższym czasie obserwowali tendencję wzrostową na parze Australia do jena, to być może indeksy giełdowe, w tym wypadku indeks S&P także będzie kontynuował trend w górę. I na koniec rynek surowcowy. Zaczynamy od tego, że rynek znowu zaczyna się bać o to, co się może wydarzyć na Morzu Czarnym. Ryzyko geopolityczne odciska się swoim piętnem znowu na cenie pszenicy. Natomiast jesteśmy w bardzo niskich poziomach i widzimy, że to, co się dzieje, będzie na razie sygnalizowało nam próbę tylko powrotu do tendencji wzrostowej, natomiast trend jest cały czas spadkowy. Na rynku surowcowym patrzymy na cenę złota ze względu na to, że wykres miesięczny potwierdził przebicie linii szyi dwuletniej formacji szczytowej, a to zachęca do ruchu w dół, podobnego do tego, który miał miejsce 10 lat temu. Też powstała formacja podwójny szczyt. No i skala spadków i długość tendencji spadkowej moim zdaniem będzie zachęcała długoterminowych graczy, żeby wieścić także, że cena złota będzie próbowała spadać i podobnie z zachowaniem ceny srebra, ponieważ nie udaje się wrócić na najbliższe, ale nawet ważne opory. Cały październik potwierdził, że opory działają, więc raczej tendencja ku spadkom jest bardziej prawdopodobna. Na rynku surowcowym nie widać presji popytowej na cenie miedzi, więc rośnie prawdopodobieństwo jednak tego, że będziemy świadkami wybicia dołem z kilkutygodniowej formacji trójkąta. W takiej sytuacji to naprawdę jest byłby to zwiastun negatywny dla indeksów giełdowych, więc jest to ważne wskazanie ograniczające
perspektywę i szansę na to, że indeksy giełdowe będą rosnąć. Miedź jest bardzo silnie skorelowana z globalnym popytem na ryzyko, więc bez wzrostów na cenie miedzi trudno sobie wyobrazić, żeby trwała była tendencja wzrostowa na indeksach giełdowych. I na koniec ropa naftowa. Mamy za tydzień wybory w Stanach Zjednoczonych, natomiast wygląda na to, że ani opór $90, ani wsparcie $80 nie zostanie do tego czasu pokonane przez ten węglowodór, więc kontynuacja takiej konsolidacji powinna cały czas trwać. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Oczywiście zachęcam do tego, żeby zaznajomić się z pakietem edukacyjnym XTB na dole, link w opisie, ponieważ jest to bardzo dobra dawka wiedzy, żeby się nauczyć inwestowania. A tematem, który jest teraz poruszany, to czy Fed da ostatnią szansę, jest ostatnią nadzieją na hossę. Zapraszam do tego, żeby wrócić jutro na nasz kanał. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Życzę stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy już jutro. Pozdrawiam.